Cześć, dzisiejsza seria vlogowa będzie z przebiegu różnych prac, bo mamy sporo różnych rzeczy, które rozpoczęliśmy. Między innymi właśnie dechy do krojenia i szachownica. Szachownica to już jest projekt, który już jakiś czas robimy, zaraz Wam wszystko pokażę. No i teraz tak, tutaj już mamy przygotowane lamelki na deskę do krojenia. I ta deska do krojenia, już właściwie kilka tych desek zrobiliśmy i kończymy je. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No ta będzie taka raczej większa niż mniejsza. Tu mamy lamelki, no chcę, żeby to było 6×4. No i jest tego sporo, więc może wyjdzie nawet nie jedna, a trochę więcej. Teraz musimy przejść na grubościówkę z nimi i musimy je jeszcze przestrugać. No dobra, a teraz tak, jeszcze pokażę Wam, co dalej ciekawego. A ciekawostka jest tutaj taka z szachownicą, która powstaje już od dłuższego czasu. Zrobiliśmy ich już kilka, bo tak trochę testowaliśmy, patrzyliśmy, jak to nam wszystko wyjdzie, jak dobrać ilość pigmentu, żeby fajnie przepuszczało światło, bo chcemy ją podświetlić. Także robimy trochę prób. Będziemy je powoli wszystkie wykańczać. A jak zobaczycie tutaj, też niedługo wleci nowy film na kanał, bo z tymi szachownicami ogólnie za dużo nam nie szło rzeczy. I można zobaczyć, że właściwie tutaj wszystko poszło nie tak. Mieliśmy wyciek podczas tworzenia, podczas wylewania żywicy i właściwie z każdej strony coś ciekło. Tutaj łatałem to silikonem i klejem na gorąco. Sam nie wiem, która metoda jest lepsza, która gorsza. Właściwie wszystkie są złe. Najlepiej nie doprowadzać do wycieku. No tutaj przyznam, że chyba winna była tym razem taśma, bo była to inna taśma niż zazwyczaj i ona chyba kiepsko trzymała się tego, właściwie klej się trzymał kiepsko tej taśmy. No jeszcze więcej o tym powiem, jak będziemy ten film już wrzucać na kanał. Jeżeli nam się ta szachownica w ogóle uda i skończymy ją i będzie co pokazać. To zobaczyliście, jakie projekty robimy, a jest ich trochę. A teraz idziemy robić deskę do krojenia. No i najgorzej sobie zrobić przerwę na obiad, bo teraz nie wiem, z której kubki brałem. Czy tu jest przestrugane, czy tu jest przestrugane, więc muszę, nie wiem, wezmę stąd po prostu. Ale czekaj, zaraz, bo mam dla Was zagadkę. Tutaj jest narysowany nasz nowy projekt i pytanie, czy czy wiecie, co to może być? Zagadka dla chętnych. No dobra, wracamy do roboty. No i zobaczcie, jak trzeba uważać, bo fajnie, że jest odciąg, tylko trzeba patrzeć, czy się przepełnia. I jak widać, czeka nas właśnie wymiana. O, i tam chyba już, no tam jest jeszcze odrobinę, ale to już właściwie ten czas. Także wyjeżdżamy z nim i robimy. Dobra. Zobaczymy, ile tego tu jest. Zobaczcie tutaj. Czyli na każdy element, nawet na taki głupi odciąg trzeba uważać, no bo trochę przesadziliśmy. No i teraz musimy to jakoś poprawić. Mam nadzieję, że się tam nic nie zapka. O! To jest śmieszne. To jest cała przyjemność.
Zobaczcie, ile tego jest. Dobra, żeby nie było, to nie jest reklama Cormaca. To po prostu akurat się przepełnił worek przy naszej pracy. Odciąg jako taki, no spoko, tak? Działa, funkcjonuje, no nie ma tutaj skomplikowanych funkcji, po prostu jest i działa, tak? Natomiast dla kontrastu od razu wam pokażę też maszynę Cormaca. No i no, trochę inna kategoria, tak? Bo to jest Cormac, maszyna, piła do cięcia metalu. No, powiem tak, niewiele z tej maszyny zostało w oryginale. To już nie wiem, czy to nadal jest maszyna Cormaca. To jest maszyna nasza. Bo wszystko tutaj w tej maszynie jest właściwie przerobione, dorobione, zamienione. Wszystko, łącznie z imadłem i z uchwytem do imadła, tak? To nie jest oryginalny uchwyt do imadła, ale co ciekawe, ten jest lepszy. Tak mi się wydaje. No, działa. No właściwie wszystkie takie podstawowe rzeczy, które tutaj trzeba obsługiwać, są wymienione. I nie wiem, to też nie jest reklama Cormaca, ale to chyba oczywiste. No to wymieniliśmy worki. Dobrze to robić w masce. No bo trochę się pyli jednak. Czysta robota. A jeszcze jeden taki tip. Jak robicie deski do krojenia, to dobrze jest smarować oczywiście wyrówniarkę i grubościówkę, ale tym razem może nie WD-40 albo jakimś innym tam, czym tam smarujecie, tylko po prostu czymś, co się nadaje bardziej do tych desek do krojenia, no bo będą używane w kuchni, raczej będą miały kontakt z żywnością, prawdopodobnie. Więc olej parafinowy, akurat to mamy, bo też olej parafinowy użyjemy do tego, żeby te deski wykończyć. Ale też może się tutaj sprawdzić i możemy nim nasmarować po prostu blat odbiorczy czy blat roboczy. I jesteśmy z powrotem przy prasie. Mamy tutaj klejonkę na nasze deski. I teraz zobaczymy, czy to nam wszystko się ładnie poskleja. Jest tutaj trochę sęku, więc będziemy to wycinać. O, takie rzeczy. Natomiast wszystko się już ładnie klei. Zostawimy to w prasie na jakiś czas. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A, no właśnie. Dajcie znać, jak taka seria wam się podoba. Jeśli wam się podoba albo chcecie tego więcej, no to dawajcie znać, jakie tematy poruszyć w innych odcinkach. Może chcecie coś obejrzeć albo zobaczyć, jeśli chodzi o nasze narzędzia, to też dawajcie znać. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Będzie nam bardzo miło i też pomoże nam to rozwinąć ten kanał.